Cześć, ja nazywam się Jakub Dudkowski, a to jest 11. odcinek Fajterkowa, programu poświęconego grom z gatunku bijatyk oraz ich scenie. Dziś m.in. o Arisie mówiącym po polsku, a także analiza zwiastuna Yoshimitsu. Zapraszam. You win. Zanim przejdę do tematów stricte bijatykowych, chciałem powiedzieć, że od tego odcinka w filmach będą się pojawiały angielskie napisy. W ostatnich dniach kanał zasubskrybowało bardzo dużo osób, z których większość nie mówi po polsku, więc chciałem, żeby oni również mogli oglądać te filmy. Jeśli mówicie po polsku, nie zauważycie różnicy. You win. Jak pewnie wiecie, we wtorek udostępniłem dużo filmów z Tekkena 8, m.in. move listy i przykładowe kombosy do tych postaci, których nie było w becie. Nie dodałem watermarka, ale ponieważ gra miała ustawiony język polski, bardzo łatwo poznać, kto używa moich filmów. I dużo osób je ukradło. No i na bieżąco składam wnioski do YouTube'a o usunięcie ich. Na szczęście są też osoby, które rozumieją, o co chodzi i korzystając z filmów robią dozwolony użytek, a dodatkowo tagują mnie i linkują film. Tutaj podziękowanie m.in. dla King J i Taylor R2K, ale szczególnie chcę tutaj wyróżnić Arisa, który próbował czytać po polsku i całkiem nieźle mu to wychodziło. Does it show damage? Is obracenia mean obracenia? 23 obracenia. So if you think about that, 23 obracenia, when a throw I think is 35 obracenia, right? So that's a lot of obracenia if you think about it for a low, because throws are breakable, you know. That's a lot of obracenia. You win. Zmechanizowany kosmiczny ninja to bohater kolejnego środowego zwiastunu z Tekkena 8. Yoshimitsu to postać, która od lat występuje w każdym Tekkenie i Soul Caliburze, a każda jej kolejna iteracja bierze coś od poprzedniej i dodaje coś nowego, dając z jednej strony poczucie świeżości, a z drugiej poczucie grania dobrze znaną postacią. Ponieważ opublikowałem listę ciosów Yoshimitsu, możemy o jego ciosach powiedzieć coś więcej niż tylko to, co widzimy. Na początku Yoshimitsu używa WR3 i jest to bardzo ciekawe, bo przechodzi od razu do postawy. To rzadkość. W zasadzie nie przychodzi mi w tej chwili do głowy nikt poza Xiaoyu, kto mógłby przejść do postawy po WR3 właśnie. DGF1 trafia Ninę, która próbuje uciec w swoje lewo. Ten mid nie jest już nieblokowalny, ale przewraca i wygląda na to, że daje na gwarancie przód dwie ręce. Nina próbuje ukarać tył dwie ręce, ale nie udaje się jej, więc Yoshimitsu na karze robi 11-klatkowe 2-2, które jest plus 15 na trafieniu, więc pokazane tu 24-klatkowe NSS góra-tył 1+2 nie powinno siedzieć na gwarancie. Trafia jednak, a Yoshimitsu odbiera Ninie trochę zdrowia. Góra przód 3 trafia na karę, a potem nowa kontynuacja serii DF1, 2, 1 z Tornado, a na koniec 3, 2, dwie ręce. Po zablokowaniu pierwszego ciosu Yoshimitsu wciska dół dwie nogi, żeby wejść do Indian Stance, z którego dzięki 3+4 góra przechodzi do Manji Dragonfly. Kontynuuje znanym z Soul Calibura ciosem DGF przód dwie ręce, wrzucając Ninę na ścianę. Dalej 2-2, które widzieliśmy wcześniej, ale które teraz daje Tornado, a dodatkowo po wciśnięciu dwie ręce na koniec pozwala na przejście do Kincho. Ostatni cios w tym gwarancie to kolejny cios znany z Soul Calibura, Kin przód 1. Na ekranie widzicie wersję przytrzymaną, która trafia więcej razy, podczas gdy zwykła ma tylko 3 hity. Po kucnięciu pod hajem Briana, Yoshimitsu robi podcinkę z miecza, wywołując Tornado. Mając bardzo dużo czasu, chowa miecz i może jeszcze trafić hitburstem. NSS przód dwie nogi w pewnym sensie dashuje i podbiega do Briana, trafiając go raz. Potem float jedynką i ponownie seria 3-2 dwie ręce, ale ponieważ dzięki hitburstowi Yoshimitsu wszedł do hita, seria kradnie zdrowie. Jedna z najważniejszych zmian u Yoshimitsu to Flash. Zamiast jugglować daje sporą przewagę na trafieniu. Owszem, jest to nerf, ale trzeba wziąć pod uwagę, że narzędzia służące do przerywania ataków przeciwnika zostały znerfione, więc nie ma tragedii. Wspomniana przewaga daje gwarantowane tył 2-2, potem hit dash i hit smash z mieczem i ponownie regeneracja zdrowia. Przód dwie ręce jako kara na Wi-Fi, hit dash, góra przód 3+4 z przejściem do Dragonfly'a. Po raz kolejny autorzy zwiastuna pokazują różnice w ciosach w różnych sytuacjach. Wcześniej widzieliśmy DGF1, które przewraca, podczas gdy tu, w stanie hit, juggluje i kradnie zdrowie. Yoshimitsu kontynuuje juggla tył 2-1 z przejściem do Kin, potem Kin tył 2-1 z Tornado, a na koniec przód 2 z dodatkową dwójką, żeby zrobić hit z throwa. Ponieważ Dragonfly unika lowów, Yoshimitsu robi karę na nietrafieniu DGF4. Po hit dashu 3-1 w Dragonfly, DGF 2-4 w Tornado, a na koniec dół 2-2-2. Ostatnia akcja to CD1 lub DF1+4, bo cios możemy wykonać teraz na dwa sposoby, jednak dzięki standardowej komendzie ma lepsze właściwości.
Po trafieniu Ragehard ze świetną animacją. Osłabiony Flash, ale jednocześnie dużo nowych przejść i regeneracja zdrowia. Jak oceniacie nowego Yoshimitsu? You win. Jeśli nie mieliście okazji zagrać w Tekken 8, to już macie albo zaraz będziecie mieli. Demo gry trafiło na PlayStation 5 w miniony czwartek, a na Steama i Xboxa Series będzie dostępne od 21 grudnia. W demo zagramy 4 postaciami: Jinem, Kazują, Polem oraz Niną. A do tego mamy następujące tryby: Story, ograniczone do pierwszego rozdziału, Arcade Quest, również pierwszy rozdział, Super Walka Duchów, pojedynek offline oraz Galeria. W demie co prawda zabrakło trybu sieciowego, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście zorganizowali sobie turniej lokalny. You win. Gdy nagrywam te słowa, Quan Chi jest już dostępny w Mortal Kombat 1. Jeśli jednak chcecie dowiedzieć się o tej postaci czegoś więcej, w opisie znajdziecie link do ostatniej odsłony Combat Cast, gdzie twórcy z NRS opowiadają o Quan Chi, Chameleon oraz pokazują walkę crossplayową między Xboxem a PlayStation. Crossplay zostanie dodany do gry w lutym. You win. Finały European Tekken Cup już w ten weekend. Prawdopodobnie zrobię polskiego restreama, jednak nie wiem jeszcze w które dni i w jakich godzinach. Czekam na rozpiskę od organizatorów. Jeśli chodzi o Polaków, to Frizen powalczy w grupie z Lane'em, Draconisem i Soną, a przeciwnicy Jaskarneta to Kira Kira, Banbino oraz Tibetano. Gdy pojawi się plan streama, tradycyjnie poinformuję Was o tym na fanpage'u Informator Bijatykowy. You win. Spy Family to jedno z moich ulubionych anime ostatnich lat. W styczniu zobaczymy jakąś kolaborację tej franczyzy, a konkretnie nadchodzącego filmu ze Street Fighterem 6. Na razie musimy zadowolić się widoczną na ekranie animacją przedstawiającą walkę Yor ze Spy Family oraz Chun-Li ze Street Fightera. You win. Bandai Namco opublikowało zwiastun Dragon Ball Sparking Zero. Tytuł to duchowy następca kultowej serii Budokai Tenkaichi. Osoby, które liczyły na drugą odsłonę Dragon Ball FighterZ, mogą czuć się zawiedzione, ale myślę, że jest wiele osób, które czekały na właśnie taki gameplay. Link do zwiastuna znajdziecie w opisie. You win. To wszystko na dziś. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zachęcam do zasubskrybowania kanału oraz zgłaszania kanałów, które kradną moje filmy z Tekkena 8. Dzięki, do następnego, cześć.